czajnikowy.pl. Kolejny odcinek z cyklu eksperymentalnych metod przyrządzania aeropresu. Zmierzymy się z najprostszą być może techniką, a być może taką, która w ogóle jakkolwiek jest najbardziej sensowna, najmniej kombinowana. O co nam chodzi? Chcemy użyć aeropresu nie jako metody ala ciśnieniowej wykorzystującej tłok, tylko po prostu użyć cylindra jako pewnego rodzaju dripera z płaskim dnem. Czyli teoretycznie to zaparzenie powinno być jak najbardziej stabilne dzięki temu. Kto to wymyślił? No pewnie jakaś osoba, która albo straciła tłok i musiała wykorzystać ostatnią część, albo po prostu zapomniała go włożyć w przypadku stosowania metody takiej klasycznej, regularnej. Więc można powiedzieć, to raczej nam się już nie przyda. Więc musimy sobie wykorzystać pozostałą część, czyli ten oto cylinder, który wyposażymy w filtr papierowy, zmielimy kawę w zasadzie jak pod cupping i postaramy się zaparzyć wszystko, pozwolić swobodnie temu opaść na dno i ocenić, czy to przypadkiem nie będzie zwycięzca naszych eksperymentów aeropresowych. Mielimy w takim razie kawę jak pod metody przelewowe albo troszeczkę drobniej. Wydaje mi się, że zastosowanie w przypadku tak czysto testowo 30 klików na komandantę będzie w porządku. Natomiast sprawdźmy to. Być może będą piękne rezultaty w czarce. Ostatnie krople właśnie spadają, dzięki czemu będziemy mogli ocenić, czy to jest technika godna powtarzania. Od razu Wam się przyznam, trochę za długo nam to trwało. Powinniśmy zmielić być może trochę drobniej, znaczy grubiej, czyli 30 klików wydawałoby się być zdecydowanie za drobno. Płatki kwiatów spadają nam z drzew, więc trzeba czym prędzej wywalić je z naczynka, z którego mamy zamiar pić. No i przelewamy i testujemy, co tu się wydarza. Czy to jest w jakikolwiek sposób sensowne? No wydaje mi się, że nie bałbym się tutaj powiedzieć, że jeżeli kawa parzy się gdzieś około 4 minut, czy może nawet 5 minut, to nic złego tej kawie nie powinno się stać, ponieważ to zaparzenie jest wyjątkowo statyczne. Ten kożuch kawy, który jest na górze, może sobie swobodnie spływać, spadać przez dłuższy czas, ponieważ nie ma tam intensywnej agitacji tych drobinek, przez co nie mamy takiego bardzo intensywnego, mocnego naparu przez to. Czyli jeden z tych parametrów, czyli z tych czynników wpływających na intensywność kawy, intensywność i szybkość zaparzenia został tutaj praktycznie zupełnie odjęty. Czyli napary parzące się gdzieś około 4, 5, być może nawet 6 minut wcale nie muszą okazać się jakimś złym czasem do zaparzenia kawy. Pijemy. Kawa nie jest jakaś taka super czarna, mimo tego, że we wcześniejszych próbach wychodziła nam troszkę bardziej intensywnie, ale zanim nie spróbujemy, to nic nie będziemy wiedzieli. I muszę Wam powiedzieć, że moje wnioski są dwa. Pierwszy wniosek jest taki, że kawa ma bardzo fajną słodycz, a drugi wniosek jest taki, że kawa ma zdecydowanie zbyt niski TDS, zbyt mała intensywność tej kawy, czyli stosunek tych substancji rozpuszczonych z ziarna do wody jest tutaj bardzo niekorzystny. To wszystko powoduje, że ten napar jest taki troszeczkę płaski, taki trochę mało intensywny w smaku. Czy dałoby się to jakoś inaczej zrobić? Być może warto by zamieszać kawę, tylko musicie mieć świadomość, że w momencie, kiedy złamiecie ten kożuch, dopuścicie do tego, że te drobinki spadną na filtr i cała technika będzie trwała jeszcze dłużej. Co można by w takim razie zrobić? Zmielić kawę grubiej i złamać kożuszek. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę gra nie warta świeczki. Jeżeli już nie macie naprawdę tego tłoka, to myślę, że warto zainwestować w najprostszy dripper, a Wasze rezultaty powinny być po prostu przyjemniejsze. Myślcie zawsze o procesie zaparzania kawy
w taki sposób, jakby to były właśnie te takie suwaczki, które sobie tutaj ustawiacie, żeby osiągnąć idealne zaparzenie. Jeżeli ściągamy jeden parametr, jakim jest na przykład w tym przypadku kompletny brak jakiejś migracji ruchu tych cząsteczek drobinek kawy, to trzeba w jakiś sposób to zrekompensować i być może taki eksperyment jest dobrą lekcją dla Was i być może każdy powinien go przejść, żeby sprawdzić, czy sami potraficie się zmierzyć z tym, jak zaparzyć tę kawę lepiej, żeby była intensywniejsza w smaku, ale parzyła się troszeczkę krócej. Jest to na pewno fajny test do tego, żeby sprawdzić Wasze umiejętności zaparzenia kawy w poprawny sposób i zaobserwować właśnie te zmiany. Brak ruchu to nie jest, brak mieszania kawy powoduje tym samym, że kawa nie jest aż tak bardzo intensywna. Jak oceniam tą technikę? Słabo. Kawa z Kenii, kawa o wysokiej intensywności wyszła bardzo herbacianie. Wprawdzie są tam bardzo przyjemne nutki jakby soku z jabłek, ale wydaje mi się, że w kawie kenijskiej nie tego szukamy. Parzcie kawę z Aeropressu wobec tego w konwencjonalny sposób, bez szukania jakichś dziwnych udziwnień, choć czasem można wpaść na coś wyjątkowego. Gdybyście mieli jakieś jeszcze niekonwencjonalne, ekstremalne sposoby zaparzenia kawy Aeropressem, których nie przetestowaliśmy, to piszcie do nas, ponieważ chcemy je przetestować i chcemy wyrazić swoją opinię. To tyle w tym odcinku, trochę statycznym, jak to zaparzenie. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał i do zobaczenia w następnych odcinkach na czajnikowy.pl.